Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejne zestawienie testerów diagnostycznych OBD2. Głównie chodzi mi o King Bolena K8 Elite i K8 Pro. To jest odpowiedź rynkowa King Bolena na ThinkCara. To jest ThinkCar ThinkPad 689BT. On jest darmowy dożywotnio, także to te K8 obydwie są darmowe dożywotnio. K8 Elite, jak widzicie, jest kablową wersją. K8 Pro jest wersją bezprzewodową. Tutaj jest taka mała głowica na magnes. Bardzo podobne rozwiązanie jak w ThinkScanie 689BT, przypomnę. Do tego, jako takie uzupełnienie tych wszystkich skanerów, bo te wszystkie skanery są z wyświetlaczami, tu mamy od King Bolena taką małą kosteczkę i zwykle tego typu kostki łączą się tylko z silnikiem, natomiast King Bolen zrobił EDIAC Elite. Najtańszy, najlepszy, najwięcej możliwości, on działa ze smartfonem, także to w poprzednim moim zestawieniu gdzieś tam podlinkuję Wam film. Jeśli chodzi o możliwości, stosunek jakości do ceny, to jest najlepsze, co do tej pory testowałem. Najtańsze, najwięcej możliwości daje, no ale jeśli kogoś by interesowało coś więcej, jeśli chodzi o uniwersalne skanery diagnostyczne, no to dzisiaj taką pogadankę zrobię znowu. Czym się chwalą? W marketingu King Bolen bardzo się mocno chwali, ile tam ma języków. Powiem Wam, ten język polski jest taki dość średni. Później sobie przejdziemy do auta. Jeśli pamiętacie moje testy poprzednie 689BT, no to w Citroenie miał źle napisane procedury, nie dawał rady. Natomiast King Bolen bardziej widać, jakby miał chyba przepisane procedury z launcha, jest lepszy. Jeśli chodzi o te dwa produkty, no to zdecydowanie King Bolen mnie się lepiej obsługuje. Słaby język polski, słaby język polski, słaby język polski. Nie wiem czemu w dobie AI jeszcze żadna firma nie przetłumaczyła poprawnie, tak żeby dało się po polsku coś zrozumieć. Ja po polsku w ogóle nie rozumiem tych skanerów, co one do mnie mówią, więc trzeba korzystać z nich po angielsku. Natomiast niedługo może będę testował skanery pewnej firmy, która deklaruje, że ma bardzo dobry polski język. Czekam aż przyjdą, więc jeśli chcecie czegoś po polsku, no to możecie się jeszcze wstrzymać z zakupem czegokolwiek. Poczekajcie do testów kolejnych skanerów, które już do mnie jadą. Dobra. Porównując tego King Bolena K8, on też jest bardzo podobny do Launcha. To jest Launch X41 Pro Elite. To jest wersja kablowa. To też jest wersja kablowa i tak naprawdę to są tożsame wersje, tylko tu się różnią komunikacją. Jest wbudowany DOIP. Zarówno ten launchik ma na kabelku DOIP, tak samo ten kabelek King Bolena obsługuje DOIP. To też obsługuje DOIP, ale trzeba zastosować kabel zewnętrzny, który właśnie albo można sobie dokupić zewnętrznie, już Wam pokazuję. Tu mi przysłali też taki kabelek DOIP. Jego dajemy po prostu w szereg z naszą głowicą bezprzewodową i tu jest kabel USB, tu mamy napisane, to jest DOIP cable i ten kabelek podajemy tutaj i z telefonu na przykład robimy spota, żeby na Wi-Fi był podłączony nasz tablet. No i wtedy on nam ogarnie protokół DOIP. Dodatkowo w walizce K8 Pro też jest kabelek do BMW F-serii. Oni uważają, że to też pełni funkcję kabla DOIP, że ten nie będzie potrzebny, że tamten może będzie działał. W zależności jakiego marketingowca pytam, jeden mówi, że będzie działał, drugi mówi, że nie będzie działał, więc oni sami trochę nie wiedzą. No po prostu oni są od sprzedaży, nie są inżynierami, ciężko tak wyłapać tę informację, czy na pewno tak jest. No także takie 50-50. Te kabelki da się kupić niedrogo, nawet za 200, także zawsze warto coś takiego mieć. Także ja już mam, fajnie. Dobra, w tym zestawieniu jeszcze tu mam CRP 919, ten launch mniejszy, ten pierwszy, który w ogóle się pojawił na kanale. Najwięcej z nim przeszedłem, jestem najbardziej z niego zadowolony, najwięcej da się nim zrobić. Dodatkowo launch, jeśli chodzi o system, jeśli chodzi o tablety, ma o wiele więcej funkcji, na przykład powiększania czcionek, pomniejszania czcionek. W King Bolenie tego nie ma, tutaj też tego nie ma. Więc jeśli ktoś ma problemy ze wzrokiem, jesteście, nie wiem, starszej daty mechanikiem lub w ogóle nosicie okulary, chcecie mieć możliwość powiększania czcionek, no to Launch zdecydowanie wygrywa. Tylko Launch ma aktualizację na 2 lub 3 lata, w zależności od wersji, jaki to jest po prostu tablet. Najczęściej to są 2 lata. Ta wersja profesjonalna chyba ma 3, ale nie chcę skłamać. King Bolen jest dożywotni, ten jest dożywotni, ten jest dożywotni, więc coś za coś. Natomiast Launch robi też filtry GPF, czyli benzynowe DPF-y. Te tego nie robią. Launch ma jakieś tam kodowania, których te nie mają. Na przykład robi klimatyzację, relearning, czyli naukę od nowa klimatyzacji. Te tego nie robią, ale te robią od nowa uczenie się sterowników, silników, a ten tego nie robi, więc zawsze czegoś brakuje. Ja mam taką tabelę, taki dokument,
Postaram się go gdzieś wrzucić pod filmem, porównanie wszystkich tych skanerów jakby ze stajni Launcha King Bolena, bez tego oczywiście, no bo to jest jakby zestawienie przez Launcha dostarczane mi. No i w tym PDF-ie, znaczy w Excelu można sobie porównać, jakie funkcje ma który z tych tabletów. Ten launchik najmniejszy nie ma guided functions, nie ma tam właśnie kodowania ECU. Te launche i King Boleny mają to. Ten najmniejszy King Bolen też jakby tam za bardzo kodowań nie ma. On jest bardziej do po prostu diagnostyki. Wszystkie te są dwukierunkowe, to jest bardzo ważne, czyli tym możemy wysterować, na przykład, nie wiem, zamknij zawór klimatyzacji, pompę ABS-u, odpowietrzyć, albo każdy zaworek sobie otworzyć, także to jest bardzo fajny temat. Jedyny, który nie ma dwukierunkowej komunikacji, to jest King Bolen S6. Ja już wam go kiedyś pokazywałem. On jest bardzo fajny do szybkiego czytania błędów, jest bardzo mały, poręczny, także mi się bardzo podoba, ale no niestety brakuje tej dwukierunkowej komunikacji. On też jest dożywotni, no ale czegoś musiał zabraknąć. Zawsze czegoś musi zabraknąć. Pod jednym z moich filmów też ktoś mi pisał, że ma chyba 3 albo 4 czy 5 sprzętów, każdy za 20-30 tysięcy złotych i zawsze czegoś brakuje, więc no tak na to jesteśmy skazani po prostu, że jeśli chcecie coś mieć, no to niestety. I jeszcze chyba ten launch obsługuje baterie wysokiego napięcia w hybrydach. Te King Boleny i ThinkCar to firma, ThinkScan to model 689BT. On tego nie ma. On chyba hybryd nie obsługuje. Chociaż gdzieś tutaj widziałem, że ma to być, ma nie być. No, to jest takie, wiecie, płynne dosyć. Uniwersalne skanery zawsze mają ten problem, że one są po prostu do szybkiej, uniwersalnej diagnozy. Najlepsze byłoby narzędzie dedykowane pod każdą markę, no ale wiadomo, jak mamy warsztat i jakby załóżmy kilka marek do nas przyjeżdża, no to ciężko mieć dedykowane rozwiązanie pod każdą markę. Pod niektóre marki nie ma dedykowanych rozwiązań albo są ciężko dostępne, także trzeba się posiłkować takimi, wiecie, skanerami uniwersalnymi. No dobra, tyle słowem wstępu. Jakbyście coś chcieli, no to wiadomo, piszcie w komentarzach, zadawajcie pytania, piszcie swoje doświadczenia, plusy, minusy, jakie uważacie, co jest, wiecie, do czego. Czasami można się skupić właśnie na tym, że te 3 lata aktualizacji, a po tych 3 latach to nie jest tak, że urządzenie się wyłącza, tylko nadal działa, ale po prostu nie pobiera nowych funkcji, więc funkcje wszystkie zostają offline i brak aktualizacji to może być czasem dla kogoś lepsze narzędzie niż tego typu inne urządzenia, które będą aktualizowane, ale na przykład brakuje danej funkcji lub jakichś tam innych, wiecie, możliwości serwisowych. Z tych wszystkich takim najbardziej uniwersalnym i najtańszym chyba właśnie jest Launch Pro, nie Launch Pro, Pro Elite. Największe możliwości, wiecie, kustomizacji systemu, czyli właśnie zmiany czcionek, takich innych rzeczy. No ale 3 lata aktualizacji. Te dosyć ciekawe, mają trochę nawet może lepszy ekran, może są podobnie zbudowane. Właśnie ze wszystkich launchy ten jest najtaniej wykonany. To też wam kiedyś mówiłem. Jest najbardziej taki plastikowy. Wcześniejsze launche były o wiele bardziej gumowane, były jakieś takie, miały lepsze wyświetlacze. Ten, jeśli chodzi o jakość samego zbudowania testera, jestem troszeczkę rozczarowany. No ale działa, no nie mogę mu nic zarzucić, działa. Chociaż wiadomo, wszystkie te urządzenia, jak odpalimy sobie internet, wyszukiwanie błędów, jakiegoś tam YouTube'a, jak chcemy sobie popatrzeć filmiki diagnostyczne, no to każde z tych urządzeń w pewnych warunkach potrafi się skraszować i się w pewnym momencie zresetować, więc nie polecam na żadnych z tego typu urządzeń odpalania internetu. Jedyne, co mi się jeszcze nie skraszowało, to jest ta aplikacja na telefonie do King Bolena. Tu mamy ten EDIAC Elite. To jest EDIAC Elite i to przychodzi w takim malutkim futerałku. To jest fajne do wożenia w aucie, zawsze mam przy sobie, mało zajmuje miejsca w schowku. Jeśli chodzi o wożenie tego, no to ThinkCar ma taki materiałowy, sztywny futeralik, więc to też jest spoko do wożenia w aucie. Taka walizka Launcha już jest trochę za duża, a tu mamy walizki King Bolena. Nie są tak dobrej jakości jak walizki Launcha. Jest o wiele większy plastik, no ale też jest to taki trochę, wiecie, większy sprzęt. Dla jednych na plus, bo jak jedziecie do klienta robić diagnostykę, to macie na pokaz dużą walizkę, wiecie, to profesjonalnie wygląda. Dla innych to jest problem z przechowywaniem, wożeniem tego. Kolejny temat. Jak chcecie zawsze chować sobie do walizki sprzęt, to za każdym razem tutaj by trzeba było odkręcać ten kabel, chować go, rozpinać, spinać. To jest denerwujące, wkurzające. Szkoda, że nie zrobili walizki, żeby dało się gotowy sprzęt do pracy schować do walizki. Wiem, że byłaby wtedy większa, koszty transportu, takie wiecie, ceny, no jakby ekonomia, no ale jak mamy taką głowicę bezprzewodową, po prostu składamy, wrzucamy do walizki, kończymy temat.
Także jeśli często wyciągacie i chowacie, to jesteście jakimś mobilnym mechanikiem albo coś takiego lub lubicie przechowywać sprzęty w walizce, no to może warto się zastanowić nad bezprzewodowym sprzętem. Minus jest taki, że można zostawić w aucie u kogoś, u klienta na przykład głowicę. No takiego kablowego to raczej głowicy nie zostawicie, bo głowicy nie ma, więc po prostu albo zostawiacie w aucie cały sprzęt na kablu, albo po prostu zawsze go, wiecie, zabieracie. Więc to też, jak się ma dobre nawyki, no to można uniknąć zostawienia tego. To też jest wygodniejsze, jeśli jesteście diagnostą, na przykład chcecie chodzić dookoła aut albo być sobie pod maską, wiecie, klikać testy, słuchać, zasłuchiwać albo coś robić samemu na przykład odpowietrzać hamulce, więc też taki, ja robię swoje własne auta albo znajomych, ewentualnie coś tam jestem w stanie pomóc, więc zdecydowanie ja bardziej wolę bezprzewodowe tematy, aczkolwiek to też trzeba naładować tą baterię, doładowywać, one trzymają bardzo długo na baterii. Wszystkie tego typu testery też mają oszczędzanie ekranu, że raz naciskając szybko po prostu guziczek, gasimy ekran. Każdy z producentów ma tą funkcję wbudowaną, wszystkie te testery takie są. Jedyne czego nie mają to usypiania. Jak się zostawi taki tester na, nie wiem, 8-10 godzin, no to on po prostu padnie, nie? Większość testerów kablowych się ładuje przez kabel, natomiast starsze testery nie wszystkie, to też trzeba wiedzieć, ale tych nowszych większość raczej się też właśnie ładuje z portu OBD. Także nie dość, że mają baterię wbudowaną, to jeszcze się doładowywują z portu. No dobra, słowem wstępu tyle. Jak pamiętacie, ten w Citroenie nie dawał rady, jeśli chodzi o podłączenie się do ABS-u. Te King Boleny testowałem, także możemy sobie zaraz przejść do samochodu. Pokażę Wam, jak wygląda po polsku taka diagnostyka, potem sobie zmienimy język na angielski, pokażę Wam po angielsku, jak to wygląda. No i będziecie mieli jakieś tam porównania. Oczywiście pod chwilą będą wszystkie linki, reflinki, oferty, kody rabatowe, jeśli chcecie skorzystać teraz z promocji. Od poniedziałku, od 16 czerwca 2025 będzie tam jakieś AliExpress Activity, czyli na platformie AliExpress będą mniejsze prowizje, lepsze ceny. No ale jak chcecie czegoś po polsku lub chcecie jeszcze poczekać, się wstrzymać, także nie kupujcie impulsywnie, zdecydowanie nie kupujcie impulsywnie. Ja czekam jeszcze na polskie testery z polskim językiem, jestem naprawdę do nich nastawiony. No jestem ciekawy, czy deklaracje będą takie, wiecie, na papierze one wszystkie wyglądają super, te testery zawsze im czegoś brakuje, także czekam na tamte testery, zobaczymy co będzie z tym językiem polskim, bo jeszcze nie testowałem dobrego testera z dobrym językiem polskim, no ale nic. To teraz idziemy przetestować ten polski, który dostarczył nam King Bolen. Potem Wam pokażę po angielsku, jak to tam wszystko wygląda. No i tyle. Zapraszam do oglądania. Przypominam, że partnerem kanału jest PCBWay. Jest to firma, która produkuje obwody drukowane. Tak samo wykonuje druk 3D. To, co widzicie, powstało tutaj właśnie dzięki ich usługom. Tutaj mam taki fajny podstawkę pod groty i trzymak penset. Tutaj mam obudowę do zasilacza laboratoryjnego Ridena. To też jest wszystko z druku 3D. Jakość wykonania jest naprawdę fajna, to jest utwardzalna żywica. Tutaj tak samo z tej żywicy, tylko czarnej, wykonywałem przycisk do ręcznego, czyli temat samochodowy do Siriona. Z tego też był ostatnio film, jak projektowałem właśnie prostą bryłę i wykonywaliśmy gwint w różny sposób. Dlatego przypominam Wam, że mam budżet na projekty z widzami. Jeśli byście coś chcieli wykonać do $100 z przesyłką, możemy zrobić w ramach filmu. Więc jeśli potrzebujecie jakąś część do samochodu, może jakiś przycisk, może jakiś coś nietypowy guzik, może jak macie jakiś pomysł na jakiś, nie wiem, trzymak telefonu do Waszego dedykowanego auta, odezwijcie się, wszystkie szczegóły pod filmem. Razem z PCBWay możemy wykonać jakiś projekt, chociażby części samochodowych, narzędzi, akcesoriów, czego byście potrzebowali. Oprócz druku 3D możemy też to zrobić z aluminium, wyfrezować to na drukarkach, frezarko-tokarkach CNC, także zdecydowanie warto. Dobra, dzięki za oglądanie. No dobra, jesteśmy w aucie, jest cytryn, legitymuje się przebiegiem prawie 350, 30 stopni, jest gorąco, mam nadzieję, że dzisiaj nie usmażę. Zaczniemy sobie po polsku. Inteligentna diagnostyka. Szukanie winu. Oczywiście przekołane napięcie akumulatora. Odczytywane po kablu, bo to jest King Bolen nasz kablowy. Tutaj na co dzień korzystam z takiego monitorka. On mi pokazuje napięcie ładowania, temperaturę oleju, temperaturę płynu, czas podróży, ile przejechałem, także bardzo fajny gadżet. Mogę polecić. Kosztuje około 100 zł. Na dzień dzisiejszy, 2025 rok. Tak, mamy Citroen, znalazło diagnostyka.
Tak. Szybki test, skanowanie systemu. Skanowanie systemu to jest chyba po prostu całego auta. Mamy zapłon. To jest takie pół polskie, pół angielskie, jak widzicie. No niestety, te tłumaczenia na polski są bardzo słabe. To jest norma w każdym tego typu sprzęcie. Dobra. To jest chyba po prostu lista systemów, jakie znalazł. Możemy połączyć się z silnikiem w takim razie. Możemy czytać błędy, brak błędów. Wersja sterownika, na przykład, jeśli chcemy sobie odczytać, bardzo przydatne przy problemach z ABS-em. Ja musiałem wymienić pompę ABS-u, chciałem sobie odczytać, jaki mam numer właśnie pompy, więc to mogę pokazać, jak to zrobiłem. Anti-lock brake system, czyli ABS, i tu mamy od razu wersja mojego ABS-u 70 dolnik 1, więc tam bardzo ładnie pokazało, wersja informacje, i tu mamy właśnie ABS 70 dolnik 1. Podkreślnik, dolnik, to jest czytanie strumienia danych. Ale ciekawe, że te funkcje, znaczy te komunikaty nie są przetłumaczone na polski. Nawet nie wiedziałem, bo po polsku tego nie używam. Informacje dynamiczne, zaznacz wszystko ok. Tu też są problemy z grafowaniem, bo jak robię sobie wykres, to wszystkie mi wykresy wrzuca małe. Jak na przykład właśnie wrócę i sobie wybiorę na przykład, żeby mi pokazywał tylko dwie rzeczy na wykresie, to powinny być dwa duże wykresy, nie? A są dwa małe. Ja zgłaszałem to Kingbolenowi, mają to poprawić z kolejną aktualizacją, no ale póki co działa to właśnie tak, jak widzicie, więc no tutaj jestem trochę zawiedziony. Często te właśnie marki podrzędne wypuszczają produkty, które powinny być jeszcze w fazie testów i jakby to są próbki marketingowe albo próbki produkcyjne lub próbki rozwojowe produktów. No więc tak to po prostu wygląda, nie? Dobra. Szybki test zrobimy. Co to jest szybki test? OK. Czyli to skanuje wszystkie systemy pod względem kodów błędów. Tak jak mówię, te polskie nazwy wprowadzają w błąd, więc no przełączymy się zaraz na angielski. Pokażę Wam Kingbolena tego bezprzewodowego, czyli K8 Pro. Jak to na nim wygląda. No i potem też jeszcze podłączymy sobie launcha, pokażę, jak to wygląda na launchu, i pokażę Wam też, jak to wygląda na ThinkScanie, ThinkCar. Tak, ThinkCar 689BT. Radio zawsze wali mi błędem. Tam mam po prostu pewnie problem ze wzmacniaczem w dachu. Błąd wejścia anteny. Możemy sobie pójść do danego błędu. P0900 był. No. Mogę wyszukiwać kod. Witamy w Chromie, oczywiście. Nie, dziękuję. No i mamy, wiecie, wbudowaną przeglądarkę. To samo możemy zrobić z telefonu, ale nie trzeba przepisywać kodów błędów, ale właśnie to potrafi, że nam się czasem może urządzenie skraszować, bo RAMu nie starczy, więc nie polecam wchodzić na internet na żadnym urządzeniu, nawet na launchach. No dobra, to takie szybkie testy. Ja to właśnie tego zapomniałem, żeby Wam powiedzieć, że grafowanie wygląda słabo. Dobra, zanim jeszcze zmienimy język, tu jest coś takiego jak właśnie diagnostyka FCA.
możemy wykupić sobie albo u King Bolena bramkę do Fiata i tych innych tam jakby dostawczych, nie? Albo jest taka strona, na której możemy sobie wykupić licencję na rok, podpiąć się, zalogować tutaj i korzystać jakby z, jakby to powiedzieć, SGW, Security Gateway. Nowsze auta mają bramkę bezpieczeństwa, że jak nie opłacimy skanera, to nie możemy się z nim łączyć. Renault Dacia to w ogóle za każde jedno podłączenie nas kasuje. Musimy sobie kupić kredyty na przykład na 10 podłączeń za 700 zł. Także około 100 jedno podłączenie do Renault Daci. Do Fiatów na rok to kosztuje albo $50, albo $100. Także no nieciekawie się robi, jeśli chodzi o diagnostykę samochodową. No już Wam pokażę ustawienia. Język i sobie zmienimy na angielski. Gdzie tu jest English? Jest na samej górze, dobra. Urządzenie się tam zresetuje, przeładuje i wszystkie update'y, aktualizacje będą już będzie trzeba wykonać po angielsku, bo osobno się pobiera każdy język. Polskie aktualizacje są osobno pobierane jak angielskie. Tego nie będziemy teraz robić. Wejdziemy sobie przez diagnostykę zwykłą i mogę sobie wybierać, wiecie, markę, takie inne rzeczy. Europejskie. Czy jest Citroen? Citroen jest. Citroen. Trochę podobnie jak w Launchu. Ale Launch zdecydowanie lepiej ma rozbudowany system, więc jeśli miałbym wydać własne pieniądze na cokolwiek na dzień dzisiejszy, no to raczej szedłbym zdecydowanie w Launcha. Te marki pośrednie, tak, no, mieszane uczucia mam. Szukaj automatycznie, znalazł. No i Health Report to właśnie jest wszystkie systemy. No to w sumie jak po angielsku Wam pokazałem na tym, no to na tym King Bolenie bezprzewodowym to się niczym nie różni. Gdyby ktoś z Was chciał pożyczyć ode mnie jakikolwiek skaner, który posiadam, możecie napisać na maila. Także do testów mogę pożyczyć, nie ma problemu. Nie mamy to samo. Możemy skasować wszystkie błędy. Możemy zrobić raport na PDF-a, na maila. Także to już raczej znacie z moich wszystkich poprzednich filmów. Nie jest to nic trudnego. No i jakby to powiedzieć, po angielsku jest to zdecydowanie wszystko prostsze, żeby się domyślić, o co chodzi, jeśli chodzi o dane funkcje, bo te tłumaczenia na polski są naprawdę no ciężkie. Dobra, przełączam się na Launcha, pokażę jak wygląda Launch. Dobra, mam włączonego Launcha. I teraz tak, Launch zawsze miał zakrywki gumowe, tak samo te King Boleny nie mają zakrywek portów, także tutaj coś może wpaść, jakiś brud, smar, piach, także to mi się nie podoba. No ale cóż, oszczędności. Diagnoza inteligentna. Musi się zupdate'ować. Także widzimy się za chwilę. Dobra, zaktualizowany. Tutaj mam napisane, do kiedy będzie darmowa aktualizacja dostępna. Także tak sobie lubię markerem zaznaczyć na wszystkich Launchach, żeby w ostatni dzień jeszcze wszystkie aktualizacje, jakie się da, zaciągnąć z internetu. No i na przykład tutaj mamy diagnostyka, wyczytał nam Citroena, rocznik, VIN, wszystko. Buda A51, to numer karoserii. Tak, VIN się zgadza. No i tutaj też mamy prostsze menu, ale o wiele bardziej, no mi się o wiele bardziej Launch podoba, jest o wiele bardziej dopracowany. Widać trochę są podobieństwa King Bolena. King Bolen jest tak jakby bardziej graficznie odświeżony. Natomiast to urządzenie ma działać dobrze niż wyglądać, przynajmniej dla mnie.
No i też mamy właśnie błędy, od razu możemy sobie wygooglować błąd. Żeby wrócić, to się chyba... Jak się wracało? Był jakiś gest. No chyba tak, dobra. Tak wracamy. Mamy wszystkie, jakby wiecie, systemy. Aby wejść w dany system, wybieram Enter, łączę się z silnikiem teraz. Albo wiecie co? Cofnę się. Połączymy się z ABS-em. Żeby na tym samym module Wam pokazywać różnicę. Informacja. I teraz mamy Special Function. Możemy sobie na przykład tam odpowietrzać ABS. Bleeding, nie? Tego teraz nie chcę robić. Możemy zrobić test. Każdy właśnie wylotowe, solenoidy wylotowe i pompę ABS można sobie uruchomić. To też spoko ręcznie. KinkBolen też powinien to zrobić. Możemy potem to sprawdzić, czy to też da radę. Module Information. Mamy tak, ABS MK70. Właśnie tutaj też jest napisane jaki. Stream, data stream, czyli dane rzeczywiste. Dynamiczne informacje. I na przykład grafy. Zróbmy sobie tak, 2. Jak grafuję 2, mam, widzicie, 2 duże grafy. Zrobię sobie 4, będę miał 4 grafy, bardzo ładnie czytelne, nie? Czy 6 grafów dam radę zrobić? No, też robi mi 6 grafów, więc no, launch jest bardziej responsywny, tam w KinkBolenie to zepsuli. Czekamy na aktualizację, może poprawią, może nigdy tego nie poprawią, nigdy nie wiadomo, nie? Dopóki nie działa, obiecanki, cacanki. Także launch jest zawsze najbardziej dorobiony, że tak powiem. Dobra. Wychodzimy z launcha. Z grubsza pokazałem, to Wam teraz jeszcze pokażę, jak to wygląda na ThinkCarze, ThinkScanie. No dobra. Przełączyłem na polski ThinkScana, no nie wiem, ThinkScana. Rozpoznać chorobę, cokolwiek to znaczy. Konserwacja, krwawienie ABS, wiecie, takie jakieś kurde. Tu jakoś jeszcze reset licznika, cokolwiek znaczy. Launch tego nie robi. Te właśnie, że tak powiem, podróby głównych marek, czyli no KinkBolen, może nie podróby, tylko budżetowa seria, one się łączą z licznikami, launch się nie łączy, ale launch się łączy z innymi rzeczami. Kalibracja Windowsa. No, także tak to wygląda po polsku, więc rozpoznajmy chorobę. Po polsku tego się naprawdę, ja uważam, że nie da się tego używać. To już lepiej, jak nie znacie angielskiego, z translatorem na telefonie tłumaczyć sobie błędy i uczyć się diagnostyki po angielsku. Citroen niech szuka automatycznie, tak. Szybki test. Może nie będę robić testu, tylko wezmę wybór ABS. Zobaczymy sobie, jak w ABS-ie on będzie nam grafował dane oraz czy nam w ogóle się połączy. Wersja informacja. ABS MK70 dolnik 1, OK. Strumień danych. Informacje dynamiczne. Wykres. No dobra, ten robi tutaj lepiej wykresy na 3 danych. Wybierzemy sobie 2 dane. Wykres. No, jak widzicie, 2 dane tak wykresuje, więc lipa. Czyli on pewnie z automatu na wykres pod 4 wielkości. Aha, to już w ogóle jest kosmos. Wybrałem 6 wielkości do wykresu. Da się tylko 4 strumienie danych, czyli on zawsze jest sformatowany pewnie pod wykres na 4
na 4 funkcje. Nawet nie wiedziałem, bo nie korzystałem. Czyli nawet jak będę chciał jedną rzecz wykresować sobie, no to też jestem dalej na wykresie 4 funkcji, więc to też jest, do diagnostyki to jest lipa, nie? Jeśli chcecie czytać błędy, robicie, wiecie, kalibrację, jakieś takie inne rzeczy, albo raz na kiedyś coś zrobić, no to spoko, nie? Ale no, uważam, że nie powinno być takich błędów w tego typu sprzęcie. To jest dość długo na rynku, jeszcze tego nie poprawili, nawet nie wiem, czy tego nie zgłaszałem, bo chyba tego nie odkryłem, a może zgłaszałem, nawet nie wiem. Także no, wiecie, to takie dla mnie to jest dyskwalifikacja urządzenia diagnostycznego, które ma być dla diagnosty, nie? Test działania. Pompę też mogę sobie uruchomić, ok. Cechy szczególne to jest chyba odpowietrzenie, ok. Ostatnio mi się nie łączył z ABS-em, więc może zrobić jakąś aktualizację, więc tu muszę zwrócić honor. No, ok. Naprawdę odszedł? Tak, czy na pewno chce wyjść po prostu, nie? Przypomina, żeby zabrać właśnie kosteczkę z pojazdu. Także coś jeszcze miałem sprawdzić. Kurczę, zapomniałem. Dajcie mi chwilę. No, ThinkCara też można do diagnostyki FCA i bramy Renault Dacia sobie zarejestrować. No i uniwersalny. Tu też ciężko zmienić w ogóle wielkość czcionki, takie rzeczy, więc Launch zdecydowanie jest bardziej profesjonalny, nie? No i teraz tutaj mamy maintenance. Możemy sobie zmienić widok. Jest bardziej, wiadomo o co chodzi, nie? Po prostu po angielsku wiadomo o co chodzi, przynajmniej dla mnie, więc no, tak jak widzicie, trochę zabawki są te urządzenia. Dobra, włączyłem King Bolena sobie bezprzewodowego K8 Pro. Widzicie głowiczkę. To jest plus tych właśnie King Bolenów, że mam małą głowiczkę. Tak samo on ma małą głowiczkę, Launch bezprzewodowy nawet ma dużą głowicę na kablu, więc to może wkurzać albo też zapobiegać przed zostawieniem tego. W sumie to mogę wykorzystać stopkę. Ta stopka jest specjalnie tak zaprojektowana, żeby ją sobie założyć na kierownicę, nie? I teraz tak. Tu mamy specjalne funkcje, tylko fokus mi się nie łapie, bo jest dość błyszczący wyświetlacz. Specjalne funkcje dla mojego Citroena. Batmatch, czyli dopisywanie akumulatora, kasowanie, wiecie, kąta skrętu kierownicy, kasowanie lampki oleju resetowego, ABS bleeding, czyli odpowietrzanie ABS-ów, regen DPF-a, zmiana języka na wyświetlaczu, EGR, uczenie się EGR, start stop reset, jeśli dane auto ma start stopa, można włączyć, wyłączyć, jeśli tego sterownik obsługuje, bo w większości aut i tak to jakby nie zrobimy tego skanerem OBD, o to też często mnie ludzie pytają. Żeby wyłączyć start stop w autach, które nie mają tej funkcji, trzeba iść do tunera, żeby on właśnie albo zmienił mapę, albo wgrał inny software, firmware do sterownika silnika, więc to jest tylko dostępne w autach, które obsługują funkcję wyłączenia, czyli bardzo mało takich samochodów niestety jest. To są raczej jedne z tych pierwszych, wiecie, ze start-stopem. Tutaj właśnie AC system nauczenie od nowa, to w tych, co macie automatyczne. Ja mam klimę ręczną, także ja przy Citroenie niestety prawie nie mam co robić. No dobra, teraz system selection, ABS. Tak, jestem w ABS-ach. Czytamy dane, dynamiczne informacje, grafujemy, wszystko jest na małym. Combine to jest wszystko na jednym, nie? Więc można tak się uratować wielkością wykresu. A jak nawet będą dwie informacje, zobaczymy jak to będzie grafować, no więc on nam do 16 danych 12 tych, więc on po prostu jest domyślnie w widoku 12 wykresów, więc bez sensu. No, także tak to wygląda, jeśli chodzi o King Bolena. Pokażę wam jeszcze, co jest w walizkach. Taki, wiecie, zrobimy sobie unboxing po czasie. Więc no, dajcie mi wrócić na strych. Widzimy się za moment. Dobra, z King Bolenem K8 Pro, czyli bezprzewodowym. To jest ten, który tu jest na obrazku. Mamy walizkę, on jest w takiej szmatce, pochłaniacz wilgoci. Tutaj mamy przejściówkę F-Chassis, czyli do BMW serii F. I tu jest po prostu OBD i też mamy ethernetowe złącze RJ45. I teraz tym ethernetowym złączem, tu mamy kabel niebieski ethernetowy, łączymy się z tym jakby złączem. Z niego przechodzimy na przejściówkę z Ethernetu na USB.
No i podłączamy się do naszego urządzenia i to zapewnia nam DOIP. Właśnie nie wiem, czy DOIP, czy tylko połączenie z tymi online z serią F BMW. To samo ma ThinkScan. Tu jest kabelek do ładowania po prostu, no i tu mamy ładowarkę z przejściówkami na wiele rzeczy oraz przedłużkę, jakbyśmy nie mogli tym naszym donglem dojść albo nie chcemy go właśnie zostawiać, żeby był taki krótki, możemy używać sobie przedłużki jako takie przedłużenie, wiecie, kabelka diagnostycznego. No do tego papierologia, spis wszystkich rzeczy, które wchodzą w skład tutaj walizki, no i instrukcja obsługi oraz tu jest karta z kodem aktywacyjna, bo urządzenie trzeba zarejestrować, aktywować i jeśli ono będzie dłużej aktywne na naszym mailu niż rok, to się wtedy przypisuje do naszego maila. Jeśli nam się nie podoba urządzenie, to przez pierwszy rok posiadania możemy komuś go sprzedać i napisać do King Bolena, żeby usunęli kod aktywacyjny z naszego maila, żeby ktoś inny mógł się przerejestrować na innego maila, bo to urządzenie trzeba zarejestrować pod swojego maila. Dobra, teraz wersja przewodowa King Bolena. Otworzę zaraz walizkę, pokażę wam, co jest w środku. Z King Bolenem przewodowym, czyli K8 Elite, otrzymujemy praktycznie tylko ładowarkę z kabelkiem i zestawem przejściówek. Do tego jest instrukcja obsługi, kod aktywacyjny i spis tego, co jest w paczce, więc tutaj dużo nie trzeba, bo tutaj funkcję DOIP pełni sam kabel. To jest wszystko już wbudowane po protokole tutaj po złączu, więc mniej gadżetów, mniej akcesoriów. Tak to wygląda. Tu jeszcze ThinkCar, co jest w zestawie. Bardzo podobna, jakby wiecie, instrukcja pakowania, co tutaj jest. Instrukcja samego urządzenia, przejściówka właśnie też F-chassis, karta na USB sieciowa, kabel do połączenia właśnie pomiędzy tym a tym, pochłaniacz wilgoci, kabelek do ładowania i ładowarka z różnymi przejściówkami. Tu akurat jest amerykańska, europejska i na Wyspy Brytyjskie. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o zestawy no, tych skanerów. To jeszcze otworzę walizkę Launcha. To jest legendarny 919 EBT. To jest właśnie jego głowica bezprzewodowa. To jest minus tej głowicy, że jest taka duża, no ale plus jest taki, że jej nie zapomnimy. Więc gdyby on miał małą głowicę, to Launch byłby najlepszy, aczkolwiek on jest dosyć mały, ale zobaczcie, jak jest zbudowany pancernie. Ma wzmacniane boki, rogi, ma klapki na porty, także to też jest bardzo, bardzo dobry, fajny, pożądany aspekt, zwłaszcza na warunkach warsztatowych. On akurat nie ma podstawki, nie ma klapki, tej wiecie, nóżki, także to jest minus i on nie ma guided functions, on nie ma EC Wade'a chyba, no bo jest troszeczkę starszym modelem. Wiecie co, ja pójdę na komputer, na Excela i porównamy sobie wszystkie funkcje tych wszystkich skanerów, no ale jakbym miał się na cokolwiek decydować, żeby wydać za to własne pieniądze, to albo mały King Bolenik na telefon, trochę wolny, czasem trzeba się przemęczyć, ale najtańszy najwięcej może. Kodowań nie robi, ten jest fajny do diagnostyki, kodowań też niestety za dużo nie robi. Launch ogólnie jako Launch, jako firma, bo mamy tak, top 1 jest Autel, potem jest Launch na równi z Xtoolem i to właśnie Xtool, oni w ogóle w Chinach robią dla Boscha skaner. Xtool z Launchem walczy o drugą pozycję lidera rynku i to właśnie Xtool deklaruje, że ma bardzo fajny język polski, na niego czekam, także może za miesiąc uda się mi przetestować narzędzia Xtoola, zobaczymy, co one potrafią, czy one wypchną mi Launcha z rąk, bo teraz jak mam coś zrobić, to pierwsze co, to biorę Launcha po prostu. Jak Launch czegoś nie da rady ogarnąć, nie zrobi, no to wiecie, wtedy mam King Bolena, ThinkCara, no to są takie uzupełniające. Stosunek jakości do ceny nie jest najlepszy przy tych właśnie produktach, przy tych markach, chociaż one też robią fajne swoje zadanie, nie? Na przykład S6 jest mały, ma chowany właśnie tutaj ten małą głowicę OBD. Ten Launch jest nieporęczny, ma dużą walizkę, dużą głowicę, no ale najwięcej może jest fajny, no. Równie dobrze, jeszcze wcześniej szarpałem się zawsze z laptopem, trzeba było mieć ładowarkę do laptopa, żeby nie padł, interfejs do laptopa, włączać Windowsa, to też było męczące, więc wszystko coś zastępuje, nie? Wszystko ma swoje plusy, minusy, słabe strony, lepsze strony, gorsze strony, więc trzeba kalkulować. No dobra, no i co tutaj jest? Tutaj jeszcze wiadomo, jest ładowarka na wielu przejściówkach, kabelki i w sumie tyle. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy w Excelu, mamy porównanie. CRP 919 EBT, czyli mój najstarszy Launch. Później mamy Launcha właśnie Pro Elite. King Bolen S6, czyli ten mały, który wam mówiłem, że nie jest dwukierunkowy. King Bolen K7 i tutaj bez zdjęcia mamy K8 Pro, K8 Elite.
I mamy zestawienie. K8 Elite, jak widać, obsługuje kabel DOIP, ma w standardzie. Tutaj potrzebujemy kabla. Kingbolen S6 i K7 nie obsługują w ogóle ani DOIP, ani KNFD. Tu mamy KNFD i DOIP. Idąc dalej, co kto ma, czego kto nie ma. SEU8 to ma Kingbolen, wszystkie Kingboleny Pro Elite, ale właśnie ten mały launch tego nie ma, ECU8. Guided Functions mają wszystkie te lepsze Pro, oprócz właśnie S6 i K7. Co launch ma, czego Kingboleny nie mają? TPMS Extended to chyba jak trzeba płacić, w sumie nie wiem. Ile z funkcji serwisowych? Te mają po 34, te mają po 31. Zaraz zobaczymy, czym się różnią. Czego nie mają? Odometer, czyli z prędkościomierzami się nie łączą launche, a Kingboleny się łączą z prędkościomierzami. Natomiast launch ma właśnie AC System Relearn, czyli uczenie się od nowa systemów klimatyzacji. Kurczę, nie pamiętam, czy nie widziałem tego w Kingbolenie, bo czym mi się coś wydaje. Możecie dać znać, jeśli byliście bardziej uważni podczas oglądania tego filmu. Tempomat aktywny robią launche, Engine Power Balance, cokolwiek to znaczy, silnikowy balans energii, baterie wysokiego napięcia i GPF robią tylko launche. Także widzicie, Kingbolenom tego brakuje. Natomiast patrzcie, ile ma funkcji, ile mają Kingboleny. ECU Reset, czyli pewnie przywracanie albo kodowania, albo wartości wyuczonych do zera. FRM Matching, nawet nie wiem co to jest sprzęgło, Clutch Matching, Gateway Calibration. Nie wiem co się kalibruje, jeśli chodzi o gateway, ale możecie mi napisać w komentarzach. Turbo Matching, przypisywanie turbiny, też mają Kingboleny. Resetowanie czujnika deszczu i światła, to też mają Kingboleny, czego nie mają nawet launche, co ciekawe, dziwne. Inteligentna diagnoza mają wszystkie oprócz S6 i Kingbolena K7. Wykrywanie winu to mają niby wszystkie, czasami to średnio działa. Feedback online możemy napisać do obsługi, ma każdy z tych testerów. Remote Diagnosis, właśnie podstawowy launch tego nie ma, w launch wersji Pro ma to, tak? Czyli możemy się zwrócić z pomocą do jakiegoś tam technika bardziej i ona nam może pomóc w diagnostyce. Czy oni pomogą, nie wiem, nie korzystałem z tego nigdy. Co tutaj jeszcze? Jak się zapłaci w launchu Pro, to możemy mieć oscyloskop, trzeba dokupić system ADAS, nie czy chodzi o kalibrację, czy w ogóle połączenie się z nim. Pay to Extend to po prostu są płatne funkcje, albo że trzeba dokupić coś z zewnątrz, nie? Można kluczyki programować, jeśli mamy pętlę, no to tak, tylko musimy znać PIN, a odczytu PIN-u nie oferują nam ani ten launch, ani ten, tylko dopiero IMMO Plus, więc to jest minus. Nieużywany software clearing remind, przypomnienie, żeby skasować nieużywany software, no to bardziej jest funkcja może nie sama serwisowa, diagnostyczna, tylko samego jakby urządzenia, nie? No i co jeszcze tutaj mają launche? DLC location, cokolwiek, że gdzie mamy podpowiedzi, gdzie się wpiąć naszym złączem OBD, czy to działa? Nie wiem, nie korzystałem, wątpię, osobiście wątpię. No i tu mamy wszystko zalety, wiecie, każdego z tych testerów. Także takie zestawienie, parametry też, widzicie, wszystko jest na Androidzie 10. Tu mogą być błędy, jeśli chodzi o baterię, bo oni sami nie wiedzą, co oni piszą. Tu akurat wygląda dobrze, bo jest 3,7 V, ale czasami oni mają więcej voltów, jakieś pojemności dziwne. No i ile lat działa co? Launche są na 2 lata, na 3 lata jest Kingbolen K7, tak. To tam wam powiedziałem, że nie wiem, czy launche czasem nie są na 3 lata. Launch jest na 2 lata. No i wiadomo, S6 jest dożywotnia za darmo i K8 Pro i K8 Elite też są dożywotnią za darmo. Gwarancja standardowy rok. No. Ile tutaj jest odnowienie? Ten piszą $100 na rok. No, nie wiem, czy to tak wygląda. To się może wszystko zmienić, a tutaj trzeba po prostu kupić licencję. I ta licencja to zwykle połowa wartości urządzenia, więc na to też trzeba zwrócić uwagę, nie? No dobra, to by było tyle. Zróbmy sobie jakieś podsumowanie i kończymy ten odcinek. To by było na tyle w dzisiejszym zestawieniu wszystkich testerów diagnostycznych. Czekam na wasze komentarze, który wy byście wybrali i dlaczego, oraz przypominam wam o akcji Projekty z widzami PCBWay. Jeśli coś potrzebujecie wydrukować 3D, nie musi to być związane ani z elektroniką, ani z autami, cokolwiek chcecie, zróbmy fajny projekt czegoś,
Dajcie znać. Czekam na wasze maile i komentarze. Trzymajcie się. Cześć! Może śmieszny tu z ostro sprawami działa jemu, cześć jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.